Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem wpadły 3 dni wolnego, więc postanowiliśmy zobaczyć kolejny odcinek polskiego Trans Euro Trail, bo chcielibyśmy w tym sezonie mieć już zaliczoną całą tą trasę. Najczęściej śmigamy po zbyrach własnymi trasami z wykorzystaniem map topograficznych, ale tyle się o tych tetach mówi, że chcieliśmy sprawdzić, jak to w rzeczywistości wygląda. Sporą część środkowego X-a sprawdziliśmy już sobie na jednodniówkach, została nam jeszcze cała ramka, którą musimy zrobić na raty, bo niestety na tym etapie życia człowiek nie ma takiego luksusu, żeby zostawić pracę i rodzinę na jakąś dłuższą chwilę. Oczywiście nie znaczy to, że mając mniej czasu nie można się dobrze bawić. Prognoza na te 3 dni burzowo-deszczowa. Dzięki, płyniemy dalej. Ale i tak postanowiliśmy jechać. Na mokro powinno być jeszcze weselej niż zazwyczaj, a i tak zasadniczo jedziemy się brudzić. Jest to krótki wypadzik bez jakichś szczególnych przygotowań. Pakujemy trochę ciuchów na zmianę i lecimy. Tak jak wspominałem, mamy tylko 3 dni, także chcemy je spożytkować na jazdę, a nie kempingi, namioty, ogniska i tak dalej. Szczególnie, że na noclegach będziemy pewnie bardzo późno i startować będziemy wcześnie rano. Przy okazji szukania rękawiczek zaskoczyła tam jakaś jedna szara komórka i przypomniało mi się, że poprzednie rękawice całkowicie przemoczone wsadziłem do torby na poprzednim wyjeździe i o nich kurde zapomniałem. Wiecie, co się dzieje w takim przypadku? Dostajecie w torbie nowe żyjątko, czyli puszek zwany pleśnią. Także wpadła jeszcze dodatkowa robota, wszystko wyprać, pojechać preparatami na grzybki oraz antybakteryjnymi i wysuszyć. Jestem przygotowany, ponieważ to już nie pierwszy objaw sklerozy. Kiedyś zostawiłem tak po wyjeździe w torbie jedzonko i dostało nóżki. Pamiętajcie, że jeżdżenie po skiśniętych kałużach, mokradłach, błotach zmieszanych z Bóg wie czym, to później sporo dodatkowej roboty z czyszczeniem. Jak zostawicie cały syf tak jak jest, to takiego grzybka będziecie mieli wszędzie. W sakwach, w butach i w plecakach, także po dobrej wycieczce offroadowej zdecydowanie warto się szybko ogarnąć z tym tematem. Im dłużej to zostawisz, tym trudniej będzie się tego pozbyć. Do przejechania mamy około 1200-1300 km, czyli całą tą pętelkę zachodnią. TED zaczynamy od wrześni, ponieważ nitkę z Łodzi do oborników mamy przewałkowaną już kilkukrotnie. Zresztą była już u mnie na filmach pokazywana, także do wrześni podjeżdżamy szybciutko A2, co musiałem zresztą skasować, bo 3. dnia brakło miejsca na kartach pamięci. TT kończymy natomiast przy Kaliszu, ponieważ resztę nitki do Łodzi również dopiero co byliśmy. Dla tych, co się mocno obawiają, nie ma na tych odcinkach, które już przejechaliśmy, nic, czego musielibyście się mocno obawiać. Jedyne, co powinniście mieć ogarnięte w stopniu chociażby podstawowym, to jazdę po piachu, bo na polskich zbyrach właśnie tego jest najwięcej. No chyba, że też chcecie robić te odcinki na mokro, to wypadałoby wcześniej spędzić odrobinę czasu motocyklem w wodzie i błocie, żeby się oswoić z tematem, a nie jechać się uczyć dopiero w trasie na załadowanej torbami maszynie. Koniec końcem oczywiście każdy jedzie czym chce i jak chce. Motocykle to wolność i przygoda, a nie lista nakazów i zakazów. Jak będzie na pozostałej części tej pętelki? Tego nie wiem, ale zaraz się wspólnie przekonamy. Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, firmy Osram, producenta nie tylko oświetlenia ratującego nam tyłek na zbyrach po nocach, ale również kilku bardzo przydatnych akcesoriów. A propos oświetlenia, zwycięzcy tych wszystkich lamp z poprzedniego odcinka znajdują się w opisie pod filmem. Gratuluję i życzę miłego korzystania. Za to teraz przed Wami kolejna niespodzianka i okazja na super fanty. Od kilku miesięcy testuję parę przydatnych akcesoriów tej marki, a jeszcze do niedawna nie byłem nawet świadomy, że coś takiego w ogóle produkują. Ze wszystkich rzeczy z ich oferty dla mnie najbardziej przydatne są m.in. przenośny mini kompresor, dzięki któremu na trasach nie musimy już tracić czasu na poszukiwania stacji z działającą pompką, żeby podbić sobie ciśnienie w oponach, kiedy w nocy przeskakujemy na kilka godzin na autostradę w drodze powrotnej do domu. Mają je też w większym formacie i o wiele większej wydajności, ale umówmy się, na motocyklu nikt nie będzie takiego talerza woził, do samochodu można za to sobie spokojnie wrzucić. Oprócz pompowania i opuszczania powietrza z kół ma także wbudowane światło, które znacznie ułatwia robotę na zbyrach po zmroku. U mnie się ten mały kompresorek już wielokrotnie dobrze sprawdził, także wziąłem dla Was 3 identyczne sztuki. Następna pozycja na liście rzeczy, które warto mieć, to na pewno ładowarki do akumulatorów. Do motocykli najlepiej sprawdzają się te o mniejszej mocy, oferują nie tylko ładowanie wszystkich typów akumulatorów, ale także funkcję zimowania, dzięki której ci z Was, u których motocykle stoją nieruchomo całymi miesiącami, nie będą musieli się przejmować stanem baterii po dłuższej przerwie od jazdy. 3 sztuki identycznej ładowarki, jakie używam u siebie w garażu, polecą również w Wasze ręce. W ich ofercie znalazłem jeszcze jeden bardzo fajny drobiazg, co prawda może i pierdółka, ale mega praktyczna w użytkowaniu i spowodowała, że przestałem przy majsterkowaniu używać latarek czołowych, które, umówmy się, są trochę irytujące, zwłaszcza gdy dubiemy przy sprzęcie w takich upałach jak teraz. Są to tak naprawdę 2 mini latarki LED z regulowanym uchwytem magnetycznym na szyję. Dzięki temu mamy wolne ręce, możemy świecić każdą pod innym kątem i w razie potrzeby w dowolnym momencie je odłączyć, by poświecić gdzieś sobie z bliska. Drobiazg, ale świetny patent, który u mnie przyjął się od ręki, także nie mogłem nie wziąć kilku sztuk również dla Was. Ostatnia rzecz
rzecz, która uratowała mi już raz tyłek, co prawda samochodem, ale zawsze, to mini startery. Mówiąc najprościej, są to powerbanki o różnej pojemności i rozmiarach, którymi dodatkowo w sytuacji awaryjnej możemy sobie odpalić pojazd, gdy akumulator nie ma już siły lub ochoty z nami współpracować. Do motocykla wcale nie musi to być jakaś wielka i ciężka szafa, wystarcza model niewiele większy od przeciętnego powerbanka, które my i tak ze sobą zawsze wozimy do ładowania sprzętu nagrywającego podróż. Starter ma wbudowane także światło LED oraz gniazda USB do ładowania dowolnych innych urządzeń. Nie zawsze jest możliwość znalezienia dobrych duszyczek, które pomogą odpalić z popychu. Przede wszystkim w terenie mało kiedy jest w ogóle taka możliwość. Na piachu nawet we 3 osoby przy dużym motocyklu ważącym ponad 250 kg jest to po prostu niewykonalne. A tak pyk i możemy sobie albo komuś potrzebującemu pomocy, kogo spotkamy po drodze, uratować tyłek. Żeby wziąć udział w rozdaniu produktów przeznaczonych na nagrody dla Was, wystarczy subskrybować ten kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i dodać komentarz, które z tych akcesoriów byłyby dla Was najbardziej przydatne. Teraz przenosimy się już na stację benzynową w miejscowości Zasutowo, koło której zjechaliśmy z autostrady i zaczynamy pierwszy z 3 dni zachodniej pętli TET. Tu z tej mańki, z której mańki? No już może być. I don't O, KTM dzisiaj nogami prowadzać to będzie wyzwanie z tymi ciężarami. Nie zrobił Tak, się nie. lżejszy przez te dupy. Tak, ja też obstawiam, że go Położyłeś. tam na podłogę i tak został, bo że podczas jazdy z pleców ci spadł, to nie uwierzę. Nie no, na pewno ściągnąłem go u Ciebie jak przymierzałem. Podekscytowałeś się, jak mnie zobaczyłeś i zapomniałeś o Bożym świecie. Szymon naszykował sobie plecak z bukłakiem wypełnionym elektrolitami i pierwsze co zrobił, to go zapomniał. No dobra, no to teraz już jedziemy na mokro. Tutaj jeszcze, czy jeszcze kawałek gdzieś? Ale się palisz już. A, no dobrze, zobaczmy, czy to nas tak zaskoczy, czy to nas nie zaskoczy. No, już dobrze, dobrze. Zresztą już dobrze. Dobrze. 100 metrów lewo teta się zaczyna. Już gasimy wszystkie trakcje, srakcje. Dobrze, bo zobacz, nic się nie kurzy. Jest mokrutko przyjemnie, nie? Zaczynamy, tak, w takim razie. Ratują jak tylko mogą. Może dzisiaj po tych deszczach będzie fajnie właśnie, zobacz. Zobacz tutaj, opuszczone te jak te kolonie. Aha. Ależ to klei teraz na tym mokrym, ja cię kręcę. O, policja przed nami na tecie jedzie. Cię kręcę. Tetkę od rana robią. Zobacz jakie wspaniałe te dołki. O, Oj, czapla. każdy kimś tam rządzi, nie? Siusia. W dupie rządzi. Prościutko, tak? Tak, prosciutto. Jak szynka włoska. Masz tu pionierów, co zjedli na tym zęby. Nasz rap ludziom będzie zawsze potrzebny. Nasz rap ma styl, flow i elegancję. I dożywotnią gwarancję. Na razie jakoś tak dramatycznie to teta nie wygląda, w sensie A to tego asfaltu. po kwadransie będziesz oceniał? Zwolnimy troszkę. Ale nie za dużo. 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak Olesta. Najlepszy styl, najlepszy rap. Zobacz, jesteśmy na końcu naszej drogi. Oborniczki, no są. A, czyli rzeczywiście jest Popsuty. most. To jedziemy na ten most na 91, który przed chwilą minęliśmy, na 11. Prosto w lewo i na to i tam przez rzekę. Tam korek jest, zobacz, w lewo ta droga idzie. No i pięknie, cyk i cyk. O, widzisz, motorki, no to kurna, To piękna. samochodem byśmy tu kurna Tam 20 byśmy minut stali teraz teraz pół godzinki sobie odjęli. wytelepało nas tutaj. Na Fajnie. takich rzeczach właśnie dobrze zrobione zawieszenie to by było ekstra, nie? Już mi pomazało całą tą szybę ten deszcz. Tak samo jest u mnie. Nie, no trzeba wyjechać. Z tego widu. Ale tu jest za to mega fajnie. Mega fajny ten odcinek, bo tu jest taki kopny piach gruby, a teraz jest tak zmoczony, że normalnie jak po takiej mokrej plaży się zapierdzielam. Ty, bo tu już dobrze leje teraz, zobacz, tu na polanę wyjechałem, to jest dobra ulewa.
Jedziesz tam gdzieś? Ale... Czekam tu na ciebie. To taki... Czekam tu na ciebie, bo tu trzeba w lewo pojechać. Dobrze jakby coś było widać, nie? Z tym padaniem to też nie jest takie popsuł. No Cadillac, no firms, you can't see that I'm a love freak and P.I.M.P. Tu jest dziko. Tu jest mega odcinek fajny po tym błocie pod górę. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing there. 'Cause I've been blasting and laughing so Jedziemy czy co? O, teraz znowu grube zaczęło padać. that even my mama thinks that my mind is gone. About me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no firms, you can't see that I'm a love freak and P.I.M.P. I showed it, I showed it. Halo? Stopnica? Zobacz jak już wywalili. Jest zamknięte, nie można wejść do środka, ale jest ścieżka edukacyjna, dookoła ludzie chodzą, wiesz? Ale fajny ten, zobacz jakie centrum ładne. Podobne do tego, gdzie tam na Tecie też mieliśmy ten przystanek i tam jedliśmy przy tym sklepie, nie? Amika. Amika. Zakład karny, zobacz. A, we Wronkach. Więzienie. Jeden z największych zakładów karnych w Polsce. W centrum. Tu se pijesz kawkę, a tu pierdel. Jak jeden dzień już bliżej jest. Stadion. Amika Wronki, tylko nie ma kto tu grać, bo nie ma drużyny już. O, Daj. piernik, Olympic Hotel. I piaseczek głęboki. Ale mokry. Dobrze, tędy może być. I showed her she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. O, ładują te chrust. To nawet mój czują tu od razu na ten wiór. Tak. Hej. Zobacz, jaki długi teraz fajny odcinek znowu pozbiera. Fajny, fajniasty. No tak. Kurde, myślałem, że piesa to plastikowa koza. To też piaseniek. O, dużo piasków tu jest. Spokojnie będzie można to skomentować później, że tu przede wszystkim piaski. Takie podjeździki. Jeszcze proszę. A tu spływ kajakowy teraz, zobacz. Tak jak woda płynęła po piachu? Taki komercyjny? Tak. Tylko trzeba swój kajak. Ale za darmo. No, na razie za darmo. O, ależ tu korzony. O. Co ci jest? Poczekaj, lusterko zgubiłem. Co? Lusterko zgubiłem, to co miałem taśmą klejone. Rozmokła, wiesz co, taśma klejąca rozmokła i się, proszę ciebie, popsuło. Dobrze, maszyna do rajdów przygotowana. To idę, pieszo. Na pieszo te pokonujesz? Tak. O, to potrwa. To możemy na nocleg nie zdążyć. Nie widzę tego jakoś dobrze. Lusterka? O, No to zostaw go i chodź. no nie mam lusterka przez to. Ale jednego, tak? To lewego. No to na przystanku przekręcisz prawe na lewe i dobra jest, no. Coś ty wąski narobił najlepszego znowu, no. No jestem już 200 metrów przeszedł. No to już jadę, przeczeszemy zaraz razem. A odbiło się od ręki, może poleciało tu gdzieś, na bandę, nie? Na drodze to nie ma. O jest, no widzisz, jest. Tak. No, tu było taśmą klejącą przyklejone w tym miejscu. Solidnie przymocowane, no to No przez ten deszcz. przez deszcz, tak. You give 'em that good old hot time, spit on that thing. Pół godziny kręcenia taśmą i proszę, jeszcze nie wiem, i już lusterko słowo. już wzmocnienia teraz, ale... Dobrze, wzmocniłeś, jest solidnie wzmocnione. Kurde, no jakby takie zawieszenie mieć rzeczywiście pod swoje kilogramy, to by musiało być coś pięknego chyba. No zaczekam tu na ciebie, pojadę 10 na godzinę. I got bitches in the living room, getting it on there.
O, suszą tutaj po prawo, zaraz będzie asfalt i stoją i suszą. Żebyśmy tu mandatów w lesie nie dostali tylko. O jednego patyka mniej dałem, za mało. I się po prostu przestawia mi to lusterko. Ale fajne te miasteczka. Tu to mi się tak wydaje, jakbyśmy tu jechali i powiedzieli żart o gajowym. O, ten na polowanie chyba idzie. Gajowy marucha. Borucha. Nie ma gajowego borucha. Byliśmy tu, na tym moście. Tutaj, takie tutaj, czwóreczka może być nam tu. by- Pociąg jedzie. O, już Na jest. środku zadupia. A, te lokalne szynobusy. On tak, widzisz, że on tak daje, że tak jest trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego. Ale tu mało asfaltu było, przed chwilą jechaliśmy po szutrowej drodze. Tak, to prawda, jeszcze nie możemy narzekać, bo jeszcze na razie nie jest tego. Potencjalne oszustwo dzwoni. Jak się czujemy? Może być. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they've run. Na tryblaku się chcesz poczuć trochę? No kurda, KTM to się dobrze czuje wszędzie. Wiesz, jak tym się fajnie z dołu jeździ? Trochę koła z tyłu szkoda, no ale nic. No przecież kupione po to, żeby się dobrze bawić, a nie żeby długo służyło, nie? I guess they've run, that's why I know my life is out of luck. Jak masło, pięknie to pruje. Been spending most their lives living in a gangster's paradise. Czyżbym źle pojechał? A co? A tamto na dole! O kurde, jaki pioch, ty, jedziemy tam, zobacz. Wydaje, Tu kieruję. To zjeść tu byle między drzewami, wiesz? Poczekaj, spróbuję się przecisnąć. O, jest idealnie, zobacz, na motor. Ale tu dołem jest Meksyk. Jadę tu do ciebie. Bo tu jest po prostu głęboko. Aha, tu jesteś, wyjechałeś, no dobra. Tam drzewo duże przewrócone teraz było. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. He's nervous, but on his Afryka cały czas kopie, aż mnie No dawaj, wróciło dawaj, tutaj, super no. odcinek. Czekaj, ja jestem koło tych cegieł teraz. Troszkę musiałem zwolnić. Ale tu gówno akurat. Jakieś szkła, wszystko tu jest. Gówno i szkła, jedziemy. O, to czyli to jakieś nieczynne tory kolejowe jeszcze Tak. w dodatku. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man who didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you walking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate to trip, but I gotta look. As they talk, I see myself in the pistol smoke. Pull out the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in a gangster's paradise. No tak, widzisz, no. Zobacz, tu jesteśmy niebieski, ten zygzak tu i tu już jest ta trasa w dół. Gotów już tam? Tak, tak. Poreperowana Afryka, To jest. poskręcana na imbusy, połapana patyczkami, taśmą. Dobra, no to już wiem. No jedziesz? Poczekam, czekam. Jadę. Nie, tu czasami jadę wolniej, bo mi sety zabiera, wiesz, w niektórych tych kolejnach. Tylko tu pewnie tak będzie. Don't get me wrong, I love these hoes. It's no secret, everybody knows. Yeah, we fuck. So what? That's about as far as your buddy goes. We'll be friends, I'll call you. Wygląda jak wielka podpora do mostu. Tu stary most był w tą stronę jeszcze idący, widzisz? Z tej góry chyba tu, nie? Tak. Dobre. No na takie coś właśnie to zawieszenie to bym bardzo chciał.
można sprężyny zrobić? bym zrobił, bo to i też odczujemy na pewno, no nie? No, Odczujemy. przede wszystkim może dam radę saga ustawić, bo w tej chwili próbowałem, no i się nie da prawidłowo, nie? You give 'em that hot tongue, spit on that thing. He's got the rhythm and the moves when you give him that hot tongue, he grooves. Spitting on that thing, feeling so right. Nie mam już. Do sklepu zimną wodę muszę dolać. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, got my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Uderz głęboko. Ole kurde atmosferka. Jakim cudem tu nie pada, ty mi powiedz? Tu jest prosto, A tu jest jedziemy. Zobacz jakie tu są kurna lasy łamane przez lasy. Petarda. Started from the bottom, now we here. No to wody nie brakuje dzisiaj. Nie ma mi się kiedy woda wylać z butów, tyle dolewam O. cały czas. Started from the bottom, now we here. Zacząłem zwalniać, jak zacząłem zwalniać, to mi zaczął motocykl się kłaść. I done kept it real from the jump. Living at my mama house, we argue every month. Nigga, I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into a man. There ain't really much out here that's popping off without a nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you. To no z pół godziny to lekko było. Jeden z fajniejszych odcinków w Tak. ogóle. Na razie ci powiem, super mi się ta deta podoba. Taka jest balsamik. Aczkolwiek powiem ci, że niełatwa do końca, bo też trudno powiedzieć, że łatwe, na przykład jak jest mokro w tym lesie, co przed chwilą byliśmy. Tu się trochę znowu zmoczymy ładnie. Ale najlepiej by było, jakbyśmy się zmoczyli wcześniej i potem wyschli, zanim dojedziemy do domu. A jeszcze opowiedz, co by było najlepiej. Aż czuć, jak uderzają te kropki. Tak, szczypią. Dawno tak mocno nie padało. Trzeba się zastanowić, czy gdzieś pod drzewkiem nie zatrzymać. Prawo, Tutaj jedziemy w pole totalne i w tą chórę. już nie pada. O, tu się grzebie motocykl pod tą górkę. Gazu. O, ambonę mamy, żeby się schować. To Zaraz tu nie ma dojeżdżamy do miasta, do stacji, jak prosto byśmy tam dojechali do tych Dobra. mini drzew. Może bardziej mokrzy nie będziemy. Rolling down the street, smoking and go, sipping on gin and juice. Laid back, with my mind on Dobrze, nie jest źle. O, jakaś szosa Tak, jest i normalna. szosą w prawo i na stację wjeżdżamy. Że podaszek chodzi. Chodź, jedziemy dalej. Ra, ra, ri, ra, ra. Kask otworzyłem, to mi woda się wylała. O kurna. Ptaka mam mokrego. Ale teraz tak ci pociekło, bo jakby się znał z portki. Pewnie. I to masz. Tylko trochę brudny. Teraz mamy takie coś, zobacz, teraz mamy tak. Czyli my jedziemy tu Ten pod dziób- ten górę dziubek, i tak. tak. No chyba to ciemne brązowe to chyba spłynęło z tej góry główna, nie? Wydaje mi się, że tak. O, dobra. To dobrze, że mi na buty tylko prysnęło, jakbym w to pacnął, Jezu. Dobra, ja Glizdy takie. se już buty zmyłem. Dobrze. Dobra, zmyte. Już się podmyłem. to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, he choked us so mad, but he won't. A, ciebie nie ma, gdzie ty jesteś? Jedź przy tej stronie, nie jedź przy środku, bo tu się robi taka wielka jopa. A, jest, kurna. Widzisz to? Rynsztok. Plaża Osiek. No tak. Tam gówno nie dołek. Ale się teraz porozlewało ładnie, pouzupełniało. Aha. No dziko! No właśnie. No, pa. Tam coś jest, mnie na lewo z kolei tam rzuciło. A, czy kamienie jakieś leżą, czy Kolejny myślę, że cały kolejki świat. są?
Halo? Halo, halo? Halo? No niestety, no irytujący jest kurna te interkomy coraz No bardziej. bo za daleko z tyłu jesteś. Musimy jechać jednak trochę bliżej się. Mam wolniej jechać, czy co? No na razie to nie ma innego wyjścia. Ale zajebiście, nie? Zobacz. O, Czekaj. wóz. Ja pierdzielę. O, a kołpaczka ładnie ktoś aż zgubił. Opelek. To cud, że tylko kołpak, tak? Bo to ten Opel to by tu stał jeszcze. Wiesz, no niewykluczone, że felgę podkrzywił, dlatego kołbak padł. Ale fajnie. Jak na tym polu w tym, co ręką dotykał do tego. Nie, jak on się nazywał? Z tym, co teraz gruby taki jest. Russell Crowe. Co on tak szedł i ręką tak tu miział te. Gladiator. Jesteś, to jedziemy dalej. Tu jest, wiesz, tu jest tak jak ci mówię, te kolejne są trochę za głębokie na Afrykę. O, ktoś się gździ tam w Pajero. Dojazd do centrali nasiennej. A co, że tak powiem, woda cię skończyła? Ja ci powiem, już wolę po zbyrach jechać niż po takim asfalcie dziurawym. Dobrze tu podmokłe to wszystko jest. Jesteśmy Na czubeczku? na rozstaju. Ja- Zaraz w prawo Jarosławisko i tam się rozdzielają, nie? I my musimy tędy, No w jest. tą odnogę. Czyli musimy, zobacz, w lewo i w lewo. I nasza ucieka tutaj z tej drogi, tu w te krzoki. Ciekawe. No według tego niby tędy, no. Tu... Upierd... Ale zebrałem kłodę, aż mi bieg na luz rzuciła. Ajajajajaj. Ale ciasno, fajnie. Instead of treating, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. It's the hard knock life. It's the hard knock life for us. It's the hard knock life for us. Instead of treating, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. Rany boskie. Ktoś jeździ kiedykolwiek? No, bo tu jeszcze róża jakaś tu. Jak nikt z sekatorem nie przyjedzie, to już końcówka jest tej tety. O, tu patrz Sosnowskiego, ten co patrz. Instead of treating, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. It's the hard knock life. It's the hard life for us. It's the hard knock life for us. No fajne, no tylko, że nie jak ci się gdzieś śpieszy, to na pewno. Battery level is low. O, tam i battery level is low. Bo mamy 6, po 7 startowane, 11 godzin jazdy już mamy. Obiadu niczego nie było, więc przystanków nie było specjalnie. No dobra, lecimy. Now sure, she in the club, she dancing for dollars. She got a mango, that Gucci, that Fendi, that Prada. Super, teraz. I got the bitch by the bar, trying to get a drink about her. She like my... Co tu kurda? Placek z asfaltu rozlany na środku. No zobacz. I to taki w ogóle nic z tego nizowego. A, i nie ma tety. O. A po co tak? Bo tutaj jak zobaczysz co tu jest, odstawiłem nogę i wpadła mi noga, zobacz ile centymetrów.
O pier... No o tym mówiłem. Tu postawiłem nogę. Jakieś grzęzawisko tu jest, no zobacz. To... Chodź z tej strony musisz tu. Tak to nic nie podniesiesz. Zobacz, tak to zero siły generujesz. Tu musisz złapać z tymi i nogami do góry. Bo już się ubróć, podejdź. Musisz to dobrze chycić. 3, 4. Dobra jest? I będzie ciężko się stąd wygrzebać. Nie, dlaczego? Ale tam mięciutko! Fajna niespodzianka. To było jak z betoniarki byś beton wylał. No a żwir to była tylko ta skórka na wierzchu, nie? I tam, w lewo. Drezdenko. Dzień dobry. Zobacz, proszę jakie centrum. Coś z miasta my nie potrzebujemy? Nie, będziemy w Międzyrzeczu, to jest przecież miasto spore. O, pod spodem suchutko, zobacz, można... Jechać. Czyli chyba było, wiesz co było? Tory chyba były, kolejowe. Bo tu jakiś tor też wystaje. Pytanie, czy tu się da przejechać, zobacz. No da się, da się. Tak, jest wjazd z powrotem na tamto. Tylko, że tu jest teta? Tu jest teta, równo jedziemy po nitce. Pole takie dziurawe. Fikołka zrobiłem. I jednocześnie wszystko byłoby fajnie, gdybym w fikołku, proszę Ciebie, tak to by w ogóle nie było, bo ja się zatrzymałem. Tylko bym nic nie poczuł, gdyby nie cegła tu leżała. Gdzieś nie wiem czego mi brakło, czy nogi mi brakło. Trawers podjechałeś, zobacz, tu jest kolejna, której nie widzisz, zobacz, tu głęboka idzie, a ty się wdarłeś przednim kołem na nią znowu. 3, 4... Afryka to jest półka temat do podniesienia, mimo że jest ciężka, tak. Tak. Widzisz, jak masz, zobacz, już wpadłeś w następną. Wyprostuj tu koło i już jedź tą kolejną, już nie próbuj pod górę znowu. Ale jak, nogi, wszystko dobrze? Nie, dobrze. Ponownie. Dobra, jesteś, no to świrniemy. Dobrze, żeśmy tam do tej ambony nie wleźli. Stacja za 2 minuty, a my byśmy w ambonie siedzieli w deszczu jak debile przez pół godziny. Prawo na most, ale w słonku to ładnie. Pojedź, to tutaj trochę nadgonimy. Proszę bardzo. Zerkaj mi tylko na Januszka tam ładnie. Stop! O piernik, ale zobacz jakie... No dobrze, że zauważyłem, mam ciemną szybę, to by ze mną poleciało całe, bo to się nawet ziemi nie trzymało. Trzeba być czujnym. Gadka szmatka, ale jesteś kurna na zwyra. Murzynowo jakieś mijamy. Czynowo? Murzynowo jest! Catch a date, come to pay the kid. Look, baby, this is simple. You can't see. You're fucking with me. You're fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms. You can't see. W tym momencie ukończyliśmy zaplanowany na pierwszy dzień odcinek trasy TET. Za nami ponad 500 km i zrobiło się już po 20, także najwyższa pora poszukać czegoś do jedzenia i kierować się w stronę noclegu. Mieliśmy tam kawałek do podjechania trasą szybkiego ruchu, także podbiliśmy ciśnienie w oponach, żeby ich nadmiernie nie piłować i ruszyliśmy w kierunku zachodzącego słońca. Gotów? Szymonowi udało się znaleźć jedną z nielicznych jeszcze czynnych o tej godzinie knajp A, no 22. No to dobrze. Jakieś kotleciki sobie weźmiemy, zupkę może jaką. i zamiast kanapek z marketu mogliśmy zjeść normalny rosołek i schabika. Obczajliśmy sobie od razu również, że otwierają od 7 rano i serwują śniadania, więc nie musimy kupować praktycznie żadnego towaru na rano, tylko podskoczymy na szybciorka tutaj, bo i tak tędy zawijamy z powrotem na tetę. Po drodze jeszcze tylko jeden króciutki przystanek na uzupełnienie wody na jutro, żeby nie trzeba było się tym zajmować od samego rana i pora lądować. Zarobiście, jakie to gęste. Ale ekstra! Dawaj w to pole idziemy, teraz się utopimy tam. Gdzie wolisz, tu czy tu? Przy tych... No chyba po prawej tam przy tych... Kajakach? Przy tych, no. Powinno być okej. Rzeczy dalej mokre, w butach dalej woda, czyli dzionek elegancki i bezproblemowy. Pierwszy odcinek zachodniej Tety mnie dość pozytywnie zaskoczył. Nie jest tak, że nie ma asfaltów, bo jest ich sporo, ale są tak poprzeplatane ze zbyrami, że idzie wytrzymać i człowiek nie zdąży sobie jeszcze dobrze ponarzekać, a już zaczynają się następne. Pogoda, tak jak widzieliście, trochę deszczowa, ale dzięki temu mieliśmy lepszą zabawę niż kurzenie się nawzajem cały dzień po suchym. Widzieliście też, że po drodze zasadniczo nie ma się czego bać, nie czekają na Was żadne bardzo trudne czy nie dające się przejechać odcinki. Jedyny trochę nudny
wygnawy fragment, to te długie, mega zarośnięte krzaczory, przez które trzeba się przebić, te zaraz za rozgałęzieniem Tety na północnym zachodzie. Technicznie nie ma w tym nic trudnego, ale wyobrażam sobie, że 30 minut odgarniania gałęzi własnym ryjem może się wielu osobom dość szybko znudzić. Na kolejny dzień również zapowiadają opady i gdzieniegdzie po drodze burze, a do przejechania mamy kolejny etap, czyli odcinek od miejscowości Międzyrzecz do Złotoryi. Co ciekawego przyniesie nowy dzień, zobaczymy już w następnym odcinku z tej serii. Wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.